Jest w połowie drogi. Takie widoki. Ten majestat. Pod względem wysokości. Wodospad jest olbrzymi. Okrzyknięty przez CNN jako Powiedz mi, jestem cebulakiem w kwestiach... 1 z 10 na całym świecie. Jest naprawdę wielki. Okej. My jeszcze mamy 15 km po asfalcie do samochodu. No to idziemy dalej. Idziemy w górę. A także tutaj się powoli będzie robić ciemno. Myślę, że na wieczór dojdziemy do schroniska z 2 wiadrami na szyi. Będę fungierę, bra. Fajny komfort. Biegamy, tak. Co robię? Tu jest Wintering Gang. Tutaj zimą się wchodzi właśnie tędy do tej chytki, ponieważ na dole jest za dużo śniegu. Kwestia wyobraźni. Nie, my herbatkę pijemy też. Tu jest napisane. Już dojechaliśmy tu. Tak. Bo staniem, ale wiesz... Jeden prom odpłynął przed nosem. Także czekamy na drugi. Czekam na drugi, nie? Tak. To dosłownie 5 minut, nie? Się spóźniliśmy? Lewo. Czyli lewo, ale to jest lekkie to lewo. No, znaczy 9:15 wypływała, jest 9:16, a przyjechaliśmy 2 minuty temu. Nie ma swoje. Ale przed nami jeszcze są 2 samochody, więc no, Specialized 1.2. i tak nie było opcji ich wyprzedzić. No, ale jechaliśmy do promu. To ten sam jak Wsiadamy i zobaczymy. to jest ostatni. Dobra, wygląda na to, że spóźniliśmy się zaledwie 5 minut na prom, który nas ma przewieźć na drugą stronę fiordu. Na horyzoncie kolejny, do którego wjedziemy za chwilę. Także tak to wygląda. Tutaj jest połączenie promowe. Prom przepłynął, także wjeżdżamy za chwilę na ten prom, co jest za mną i startujemy w dalszą podróż. Bardzo ładny prom, można coś zjeść, ale okazuje się, że tylko 25 minut w górach płyniemy i dopływamy do miejsca, gdzie będziemy jechać dalej. Okay. Szybko do samochodu, bo w 3 rzędach te samochody jak z katapulty wystrzeliwują z tego promu, także bardzo sprawnie to wjazd i wyjazd tutaj przebiega. Także nie chcę tutaj przedłużać i zjeżdżamy. W każdym razie ten... chcesz ładować kabel? Doszedłem z nią do parkingu i ona taka zadowolona, że już parking, że po tych 17 km jest już parking, a ja tak wiesz, taki wyciszony jeszcze idę.
No i tam wiesz, w końcu tam coś w rodzaju, no co się nie cieszysz, parking. Ja mówię, mówię, jeszcze mamy 15 km po asfalcie do samochodu. Ale zaczęła kląć. Ale na stopa nas podwieźli. Najpierw jeden, potem drugi i tam jeden powiedział, że ten szlak jest zrąbany, oznakowanie. Ale ja chciałem Tak, z 3 minuty. racji tego, że Tomek, ty na pewno będziesz znał różnicę, ale jaka jest różnica między cebulakiem a tym... Nie z Knerem. A oszustem? Nie, a Januszem. Znaczy nie, to są wiesz, takie powiedzmy pokrewne, tylko Janusz to bardziej mi się kojarzy z takim w stosunku do ludzi, a Cebula bardziej w stosunku do instytucji, ale to jest moje subiektywne odczucie. Tak, ale No ja tak Janusza tak ale jako czuję ekspert inaczej. możesz się jakby wypowiedzieć. Taki Znaczy, ja jestem- Janusz będzie cebulakiem, Znaczy- ale też będzie Januszem. Znaczy ogólnie powiedzmy jestem cebulakiem w kwestiach instytucji, bo na przykład jakieś napiwki czy coś, no to jednak daję. Nie, no to wiemy, że tutaj jest hojność jest. Tu jest jakiś wjazd i tak patrzyłem, już mi się zaczęło w głowie kręcić, więc stwierdziłem, nie wiem, tu muszę się napić, bo już jestem odwodniony po prostu. Ja tam wchodziłem na tych nartach raz do tej Sandbad, to tragicznie, bo chyba minus piwo miałem w plecaku, tylko piwo na hejnę wziąłem. Tak mnie w gardle, wiesz, aż zmroziło. Nie, wiesz co, położyłem puszkę po to, żeby otworzyć plecak. I jak tylko położyłem tą puszkę, to mnie rozwiało z taką prędkością, że w ciągu sekundy ona już była z 80 metrów dalej. No to możliwe, że oni tam stoją. Muszę jeszcze zobaczyć. Dobra. Tutaj na parkingu czeka druga grupa i na 2 samochody i jedziemy dalej. Tak, Że jest zimniej uczucie. To znaczy, wiesz co, ja to w ogóle mam odwrotne uczucie, że mi się wydaje, że mi jest cieplej niż w Polsce. Tak, i już przyszedł... Nie wiem, no. Tu jak jest minus 5, ja mam uczucie jak na Słowacji minus 12. Ja na przykład w Polsce bajkę, No, nie, fajnie. No. No dobra, przyjechaliśmy na miejsce i co ciekawego, piękne widoki, słońce wychodzi, bo może my jesteśmy w cieniu, ale tam widać, że inne górki są bardzo ładnie już oświetlone, ale proszę bardzo, to co tutaj jest, to jest Langfossen, wodospad, który niemalże się wlewa na tą ulicę, ale zaraz tam podejdę, zobaczymy bliżej. Dochodzimy do sporego wodospadu. No dobra. Wodospad Langfossen ma 612 metrów wysokości według informacji na tabliczkach. Wodospad jest bardzo ciekawie położony, a powiedziałbym nawet, może ta droga jest ciekawie położona, bo przebiega praktycznie, jak sami widzicie, prawie że przez wodospad, przecinając. No, na tyle pewnie super mocna konstrukcja, że że wytrzyma wszelkie napory wody i spadki tej wody, ale fajnie ktoś to wymyślił, fajnie ktoś to zrobił, robi wrażenie, olbrzymi, ponoć 5. pod względem wysokości wodospad w Norwegii, a okrzyknięty przez CNN jako jeden z wyjątkowych 10 na całym świecie. Także warto zobaczyć. Wpada do fiordu Okrafjorden, który jest za mną, też bardzo malowniczy. Zresztą jak wiele fiordów norweskich, po prostu pięknie położonych, strome zbocza gór i fiordy robią robotę, także trochę rozejrzeć się tutaj po tym parkingu, skąd de facto startujemy z naszą wycieczką. W sumie 9 osób w naszej grupie będziemy szli
do schroniska, którą nazwę jeszcze nie zapamiętałem, ale zaraz będę wszystko wiedział. No dobra, reszta grupy właśnie pakuje, może nawet rozpakowuje się z samochodu, który jest za mną. Ja jeszcze trochę się rozglądam, troszkę podziwiam ten majestat. No kurczę, jest wielki. Wodospad jest naprawdę wielki. Tej wielkości może nie widać na filmie, ale huk wody, jak tam się podchodzi pod niego, jest olbrzymi. Nawet nie dobrze bym nie nagrał filmu. Tutaj spokojnie mogę nagrywać, przynajmniej nie zagłusza wodospad. Fajne miejsce, tu parkingowe, fajnie przygotowane, stoliki, w ogóle bardzo ładnie to zrobione. Nawet na takim murku, jak tutaj jest koło mnie, fajne takie w formie eksponatów, kamienie występujące tutaj w okolicy, łącznie z tabliczkami opisującymi niebieski kwarc na przykład, tutaj oszlifowany piękny kamień, albo mylonit, który właśnie tutaj jest obok. Labradorit. Wow, nie słyszałem o takim kamieniu, ale proszę bardzo. Labradorit też tu występuje i wiele innych. Wzdłuż tego murku fajnie oszlifowane kamienie z tabliczkami też można się zapoznać i czegoś się nauczyć nowego, także fajna sprawa. Wygląda, że dzień zapowiada się super. Tu jakaś uczta tam się planuje, czy kilkudniowa, czy co? Ja nie wiem, co... Jeszcze nie widzę. Dobra, no. Ja potrzebuję... O, jak dobrze, że wziąłeś 70-litrowy. Zanim nie spotkałem Celiny dzisiaj, to komina nie używałem w tym terenie, czyli tej... No, wie, nawet komin dzisiaj nie daje rady. Proszę bardzo, zabawna sytuacja. Pakujemy tony jedzenia. Na szybko trzeba coś zjeść, tak jak Tomek tutaj. Też może z kolbotem? Naszą wycieczkę z kolbotem? Ostatnio tak, No, to widziałam. Bardzo, firmową. bardzo fajnie. Tak? Ostatnie spojrzenie za siebie. Ponoć te schodki kamienne robione przez szerpów. Także bardzo fajnie się tu i miło wchodzi. Idziemy w górę, opuszczamy wodospad, ale po drodze są ponoć równie piękne miejsca widokowe, także idziemy. Ok, idziemy dalej. Piękne widoki już z tej wysokości, świetnie to wszystko się prezentuje, ale trzeba uważać. Mokro i łatwo się poślizgnąć. Piękna ścieżka, piękne schody, okazuje się, że są w trakcie budowy na dobrą sprawę. Także odcinek schodów, który tutaj pokonaliśmy, robiony przez samych szerpów. Ok, w połowie drogi takie widoki. Wodospad jest olbrzymi.
Jeżeli jesteśmy na wysokości 200 metrów albo 300 od poziomu fiordu, to drugie tyle jest jeszcze tam w górę. No i siła wody, huk. Nie wiem, czy nawet nie dobrze słychać, ale myślę, że da się. Okej, pod samym, prawie do samego wodospadu. Niemalże można wskoczyć, jak ktoś ma ochotę, ale z tego czuć tą bryzę, jak tu jeszcze potrafi ten wiatr nawiewać z wodospadu, także można być tu mokrym. Ogromna siła wodospadu, piękne widoki. A grupa jest tam. No to idziemy dalej. Idziemy w górę. Odpoczynek. Myślę, że 2/3 wysokości pokonanej. Mały odpoczynek z pięknymi widokami na fiord. I to będzie szefa takiego Polaka. No Buchary, wreszcie, on nie wiem czy on gra piwkę czy co. Ja już dobrze, ale... Już lepiej, już piło. 2 godziny będziemy iść. I tak sobie myślę, dobra, to ja już cisnę. Teraz widać. A, no trochę widać, ale... A ten już jest więcej w górę. No, chmury. Mury idą. Mury idą, panowie. Ale zadowoleni są, idziemy dalej. Sami widzicie, humory dopisują. Tak jest. Skończyła się przerwa, troszkę słodyczy, odciążyliśmy plecaki, no co tu dużo mówić, idziemy dalej. Okej, piękne widoki. Robią robotę. Ponad 600 metrów mamy, jeżeli chodzi o wysokość nad poziomem fiordu. Myślę, że już niedługo do najwyższego tutaj punktu się zbliżymy. Oczywiście mamy później wiele kilometrów jeszcze po w miarę płaskich terenach. No i mamy widok na Okrafjorden, fiord z wodospadem Langfoss. Okej, ten wielki wodospad stąd jakby się rozpoczyna. Wygląda bardzo niepozornie, ale ten ogrom wody, co tam huczy, jak się człowiek zbliża, to dopiero A to zdjęcie tu znasz. A on mówi, nie. tam w dole. A ile tu jeszcze jest? Piękne miejsce widokowe, warto było. Co prawda troszkę już 16 godzina, także tutaj się powoli będzie robić ciemno. Myślę, że na wieczór dojdziemy do schroniska, no ale cóż, takie życie. Masz widoki takie. A cały czas, ale tamten? Ale nie. To była taka droga, wiesz. Ale na parkingu tam kręcili. Co mam iść? Tak, tak, proszę, idziemy. Ty tutaj idziesz tam do końca. Dobra. Myślę, że ta właśnie rzeka płynie do tego wodospadu olbrzymiego. No dobra, wieczór nas zastał do Hyty, do schroniska. Po grupa przede mną, a schroniska jeszcze nie widać. Mamy ponad 2 godziny, kilka kilometrów, a okazuje się, że bardzo ekstremalna ta droga, ten szlak, a tu się robi ciemno albo noc nastaje, dlatego
czołówkę już przyszykowałem. Idziemy dalej wzdłuż tego strumienia, tej rzeki. Mam nadzieję, że jestem pewny, że dojdziemy, także idę dalej. Nie wiem, czy kiedyś było Pewnie no, słabe światło, ale wkrótce doszliśmy, weszliśmy. Grupa, która już nie ma sił, siedzi i się rozbiera. Skafander wyłączył się sam. Modus. Niech ci działa. Dobry wieczór! Dobry wieczór, dobry wieczór. Jak to? Miło pana widzieć. No dziękuję. Miło was widzieć, cieplutko, nakwalone. Tak jest. To już było tak, czy? Herbatka, kawa, Super, jest. cappuccino. Jak się czujesz? No, zmęczenie duże. A jak wy? A kiedy przyszliście? My przyszliśmy 7:30, ale my zabłądziliśmy. Okej, w 7:30. 2 godziny temu, niesamowite. My dużo przerw robiliśmy. Nie? Widzieliśmy was chyba na starcie. No, raz. W tych schroniskach, to są samoobsługowe schroniska, także trzeba samemu sobie przywieźć wodę ze strumyka i Tomek właśnie pokazuje, jak te urządzenia świetnie zdają sprawę tutaj. 2 wiadra na ramieniu, jak 100 lat temu, tak i dzisiaj, w takich chytach, w takich schroniskach po wodę się idzie z 2 wiadrami z pomocą tego urządzenia na szyi. Proszę. De gammeldags. Ja, men det var... Men det fungerar bra. Men det är väldigt komfort. Ja, den fungerar väldigt bra, ja. Men jag må kommentera. A ty YouTube-kanalen eller? Ja. Sandbadbromsstolar, jag gjorde... Świetnie się sprawdza w dzisiejszych nowoczesnych czasach. Stara technologia. Wow, piękny poranek w nowoczesnym schronisku samoobsługowym z widokiem na jezioro, na przykład z tej pozycji tutaj, gdzie jest salon. Widoki są przednie, powiedziałbym, zwłaszcza tutaj za tymi okienkami. W kuchni wszyscy do śniadania siadają. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają sypialnie. Są na dole, są na górze. W sumie kilkadziesiąt osób w tym schronisku może nocować. Jak się spało? Dobrze? Jest obita. Kurde, a mnie kręgosłup cały czas budził. Trzeba wzmocnić mięśnie kręgówki, tak podnosisz je. No tak, to ja zawsze robię. W każdym razie, no... W skali, nie? No dobra, śniadanie robimy sobie w kuchni. Na 8 jajek, musimy już nic nie także. Ja tam. Jakieś opady na dzisiaj? Miało nie być, ale wczoraj wieczorem było, że może mogą być malutkie. Długo tak myślę sobie, a po co mi on, a później sobie pomyślałam, kurde, skoro mam możliwość zachowania polskiego i Tak. być norweski, wszystko mam już jakby ten, to wystarczy złożyć. Kto jest odpowiedzialny za te puszki po piwie? No dobra, na dole mamy 4 sypialnie, mniej więcej wyglądają tak jak ta. Także bardzo przyjemnie. Widać, że 5 osób tutaj spokojnie może nocować. Na dole 2 osoby,
powiedzmy dorosłe albo dzieci, a później jeszcze trójka. Wszystko elegancko po ściele, także lubię takie. No, z kolei na górze, schodami na górę, piękne poddasze, duże przestrzenie, przestrzenne pokoje, 4, 5, 6, 7, 8 osób na przykład w tym pokoju. Podobnie w tym drugim pokoju, tak jak w tym, z pięknym widokiem na jezioro i górki otaczające. Także są 4 pokoje na górze po 8-osobowe, także super. Bo tam jak zauważyłeś, na dole są pozabijane okna dyktami. Jak Nie jest zauważyłem. A to potem zwróć uwagę, jak jest zima, to jest wejście zasypane i tu w jednej sypialni mamy taką drabinkę małą, przymocowaną na stałe. I tutaj mamy okno, zwykłe okno, ale jest klamka po 2 stronach. No, proszę bardzo. I jak jest zima, Tomek zademonstruje, jak to się robi. to do chytki wchodzimy tędy. O, tu jest klamka. Tyle. Tomek otworzy, zademonstruje. O, tu jest nawet napis Winter Ingang. Tu jest na mnie. O, tu jest Winter Ingang. Pięknie. Tutaj zimą się wchodzi właśnie tędy do tej chytki, ponieważ na dole jest za dużo śniegu i drzwi są kompletnie zasypane. Nie, tu o tyle dobrze, bo ja myślałem, że ten daszek jest i jeszcze 2 metry w dół, ale nie, tu mamy skałę i dlatego jest to dobrze, Tak, tu mamy skałę, no. bo jakby sobie ze skałki wchodzimy na daszek i dalej do środka. Tak, możemy. ale zasadniczo tego śniegu tu jest no nie to, że jakoś 3 metry, ale no te drzwi zasypuje. Okej, dziękujemy za instrukcję. Jak widzicie, bardzo klimatycznie w tym tu na piętrze jest też miejsce, kącik taki, gdzie można sobie usiąść, coś zjeść, coś się napić. Też gitara jest, a myślę, że i gry planszowe i inne rzeczy są. Super sprawa, jedna z lepszych schronisk, super wyposażonych. Kuchnia wyposażona dosłownie we wszystko. Dla dużych grup, powiedziałbym, no skoro kilkadziesiąt osób może tu naraz jakby ma miejsce do nocowania, a w kuchni to i talerzy, i szklanek, i sztućców, i patelni, i niczego po prostu im nie zabraknie. No i że jest to szanowane, nie? Podoba mi się bardzo. Także jedna z najlepszych schronisk, które można odwiedzić. Najbliższy parking od tego schroniska to jest około 7 km. W zimie na nartach w lecie są szlaki. Po śniadaniu się szykujemy do wyjścia. Wszyscy się pakują, sprzątamy, zamiatamy, sprzątamy, zmywamy. Do zobaczenia. Okej, chciałem jeszcze dodać, że na piętrze właśnie jest piecyk. Tam jest może ciemno, ale on tam jest i także taka ala koza. Drewienko jest w dużych ilościach, także można sobie tutaj też rozpalić piecyk na piętrze. Widziałem też, że gdyby się okazało, że w zimie przychodzi kilka grup i to nadmiar, że już nie ma miejsc do spania, to widziałem, jak to jest też rozwiązywane. Po prostu gdzieś w magazynku są tutaj pochowane jeszcze materace, które można na podłodze właśnie w tym miejscu dosłownie na podłodze się niemalże położyć, na materacach oczywiście, i dodatkowe kołdry, także oni mają tu bardzo, bardzo dobrze to zorganizowane. Kobieto, bierz się tam. Wiesz, bo tak mi się wydaje, że Nie, jest nie, nie. Tak się prezentuje. Zdjęcia zrobione? Zrobione, tak. Fajne, nie? Chytko. Bardzo fajne, super robota. Tak podsumowanie. Czy jakiś komentarz? No, super było, warto, Czy też- cudowni ludzie, świetnie. Patrz, 1930 rok? Aż się nie chce wierzyć. Jejku, no możliwe. Nie, oni musieli to na pewno odnawiać No. nie raz. Wychodzimy, poranek nas wita trochę pochmurno, trochę deszczowo, ale nie ma wyboru po prostu. Stąd innej drogi nie ma. Jest szlak, tutaj samochody nie dojeżdżają, tylko idziemy. Celinka, idziemy!
No. Wejdę tutaj jeszcze, jest mało tego, że jest to schronisko, teraz lepiej z tej skałki to widać, pięknie położone jezioro, góry i schronisko, wyobraźcie sobie, i w lecie i w zimie jest naprawdę pięknie, ale gdyby było tam za dużo ludzi, albo ze zwierzętami ktoś przyszedł z pieskiem, proszę bardzo, jest jeszcze ekstra drugie mini schronisko, gdzie też jest wyposażone w kuchnię i wszystko co trzeba. Przed nami jest 7 km, także podejrzewam, że no liczę, że 3 godziny, ale zobaczymy, jak będą bagna, to wiadomo, że 500 metrów można robić przez godzinę czasu, na dobrą sprawę, ale zobaczymy. Tak wygląda z pewnej odległości. Piękne strumyki, jezioro w pięknym miejscu zrobiona, wybudowana chatka. Zastanawiam się, jeżeli w 1930 roku zostało to schronisko wybudowane, kurczę, no to można powiedzieć, jest prawie ze 100-letnią tradycją. Jakby nie patrzeć. Ale po tym, co widać w środku, nieraz było remontowane, odrestaurowane i bardzo mocno unowocześniane, powiedziałbym. Okej. Tutaj otwiera się przestrzeń. Schodzimy chyba z tych takich górek, ale jesteśmy na wysokości 850 metrów i proszę bardzo, taki widok się ukazuje przed nami. Jesteśmy gdzieś w połowie trasy między schroniskiem a miejscem naszym docelowym, to znaczy parking z samochodami. Także cóż, pogoda może nie rozpieszcza, ale też nie jest najgorzej. Jest mrzawka, momentami troszkę mocniejszy deszczyk, ale dzisiaj idziemy inną drogą niż wczoraj wchodziliśmy. No i druga sprawa, że wchodziliśmy już o zmroku, także wędrowanie nocą to jest zupełnie inna bajka. Nie ma widoków, wiadomo, patrzymy tylko pod nogi i byle nie stracić szlaku. Także idę dalej. Kolejna mała przerwa, troszkę posiłków, trochę się napić, uzupełnić płyny i będziemy szli dalej. Herbatki, Herbatka, wszystko fajne, proszę bardzo. bez widoku, z widokiem, każdy jak sobie wyobraża. Tak, kwestia wyobraźni, proszę bardzo. Jakieś teatro tu było troszeczkę. Tylko na Instagram. Znaczy 2. Dobra, a mi też ktoś zrobi zdjęcie? No nie chcę, ale nie możesz mi zrobić. Tamte domki nie było naprawdę. Ja to lubię, jak stawiam zdjęcie na Facebooku i moja mama do mnie: gdzie ty znowu jesteś wędrowniczy człowieku? Może taki Wędrowniczy. wędrowniczy to po polsku, a Sami widzicie, mgła ustąpiła, piękny widok na fiord. Coraz bliżej celu, oczywiście. Miejsce do medytacji, powiedziałbym. Wystarczy spojrzeć na grupę. Wszyscy siedzą jak zahipnotyzowani, patrzą w tą dal, te chmury, bezwieczna pogoda. Koniec przerwy, idziemy. czekaj, sobie zrobię zdjęcie. Nie, my herbatkę pijemy przecież. Tu, a gdzie jest napisane? Polewamy.
I helikopter, i Tomek, i Jakoś w kurczę. tym momencie I wszystko. tam na górze bym powiedział nie, a tu jakoś... My tam martwimy się o was, czekamy, a tutaj ja przychodzę. Ale A to tu nie nie jest! To nie potrwało... Niby libacie. Ile to jest? My tam czekamy na was. Gdzieś tam w Polsce nie bywało bardzo dużo. Ale kto wam kazał? Czekasz na was? A ja prowadzę, więc ja tylko tak kulturalnie muszę. To jest tak zwana kultura picia. Czasem się zapatrzyłem. Nie, już ciekli? A nie, to jest czysta. Nie, to jest, już jestem, jest i to jest... Wampirę. Jak 5 minut temu to Ale tutaj nie ma takich problemów. Szliśmy sobie do lasu pod wiatę, a na rozkładaliśmy jedzenie, parę piwek. A siedzieliśmy. Ale nie, wiesz co, nikt porządku. O! This is the end. Just like flying, take it. W ten sposób dochodzimy do miejsca, gdzie samochody czekają. Ci, co poszli wcześniej, jakby przygotowali, podjechali jeszcze bliżej, ale taki parking. I okej, na tym się kończy nasza dzisiejsza wycieczka, chociaż prawdopodobnie jeszcze podjedziemy coś zjeść do kebabowni, jakiegoś kebaba. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!